Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam mojego gościa, Michał Wiktor Żmijewski, członek zarządu Codify. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda proces pracy waszej firmy z waszym klientem. Od czego się zaczyna? Zaczyna się od rozmowy oczywiście. Znaczy, najważniejsze moim zdaniem w pracy z klientem to jest budowanie dobrej komunikacji i dobrej relacji. Relacje są dla nas podstawą. I tak naprawdę ten proces się zaczyna po prostu, że klient przychodzi z jakimś problemem albo z jakąś potrzebą, tak? A więc najpierw zaczynamy to od analizy tej potrzeby. Jeżeli jest taka, a często jest, tak, złożona potrzeba, to staramy się wejść jak najbardziej w domenę klienta, tak? Czyli rozpoznajemy po prostu cały kontekst, w którym funkcjonuje klient, bo często wyobrażenie, z którym ktoś przychodzi, że ja potrzebuję aplikację, tak, to nie jest rozwiązanie tego faktycznego problemu, więc drążymy jakby chcemy zrozumieć cały kontekst, w jaki sposób działa dana branża albo w jaki sposób działa ten klient. Rozpisujemy sobie te procesy biznesowe w ramach warsztatów. To często są 1-2 spotkania. Czasami, jeżeli to są bardziej złożone procesy, no to jest kilka takich warsztatów, w których rozpisujemy sobie po prostu krok po kroku, jak wygląda proces biznesowy tego klienta. No i na tej podstawie tworzymy jakieś rozwiązania, tak? To znaczy propozycje jakichś rozwiązań. A też preferujemy, jeżeli chodzi o pracę z klientem, tak zwaną pracę zwinną, czyli w tak zwanych sprintach, czyli w blokach 2-3 tygodniowych, w których wypracowujemy jakąś wartość, pokazujemy tę wartość i ustalamy znowuż, co możemy zrobić w kolejnym kroku, tak, wspólnie, tak jednocześnie to optymalizuje koszty, ponieważ pozwala przewidzieć, że w tym miesiącu to będzie kosztowało tyle i tyle i zarazem zobaczyć konkretne wartości, które się pojawiają stosunkowo szybko. Mam wrażenie, że taka praca to ciągła edukacja, to znaczy cały czas musicie być w tych trendach, które są na rynku, bo to się też wszystko bardzo zmienia. Teraz sztuczna inteligencja doszła i wiele osób zaczynają też wykorzystywać w swoich projektach. To tak, znaczy to są dwa aspekty tak naprawdę nieustannej nauki. Dla mnie to w ogóle jakby zawód informatyka pod tym względem jest fantastyczny, bo z jednej strony to jest tak, że musimy się uczyć nowych domen. Ja w ostatnich 2 latach to skakałem, że tak powiem, z kwiatka na kwiatek, czyli musiałem poznać zarówno branżę medyczną, branżę taką jak branża budowlana, a branżę fitness, tak, więc wszędzie w jakiś sposób musimy stać się może nie tyle ekspertami, ale osobami, które są dobrze zaznajomione z tym, jak funkcjonuje dana branża, żeby zrozumieć i zmapować te potrzeby klienta, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, tak, to jest kwestia nadążania za tymi rozwiązaniami, które są dostępne na rynku, tak, czyli nie możemy się uczepić jakiejś technologii, która była 5 lat temu dobra i adekwatna, bo to się zmienia, tak, można dużo rzeczy zrobić dużo sprawniej, dużo lepiej, a po prostu nadążając za tym, co w tej chwili jest dostępne. Tak jak powiedziałeś, że nauka nowych domen, to w pierwszym odruchu sobie pomyślałem, że uczysz się adresów stron swoich klientów, ale podejrzewam, że to by trudne było, bo pewnie ich było sporo w całym twoim życiu. Wbrew pozorom chyba tych wszystkich domen klientów jako adresów internetowych tak dużo nie było, aczkolwiek mam słabą pamięć, więc pewnie bym nie był w stanie wymienić ich wszystkich. Co nie zmienia faktu, że tutaj mówiąc o domenie mam po prostu na myśli przestrzeń, w której funkcjonuje klient. Czasami twoja praca to zmiana dla klienta, w sensie, że on potrzebuje zmiany, przychodzi do ciebie i twoje informatyczne działania mogą tę zmianę wprowadzić. Tak, znaczy to też jest, a propos, jeżeli mówisz o zmianie, to tak naprawdę to jest ważny element, czy klient tak naprawdę przychodzi i chce wprowadzić zmianę dla siebie, czy tak naprawdę dla swojej organizacji. I tutaj jest duże znaczenie ma to, że jeżeli to jest zmiana dla organizacji, to w jaki sposób zostanie przeprowadzona ta zmiana. I często wydaje się, że wprowadzenie na przykład nowego narzędzia, nowej aplikacji rozwiąże problemy, a tak nie jest. Ludzie nawet w sposób nieuświadomiony blokują wdrażanie nowych rozwiązań i to jest właśnie kluczowe, żeby rozpoznać, co jest dla nich wartością, w jaki sposób wprowadzić te zmiany, żeby oni popłynęli z tą zmianą, tak, żeby nie, nawet na poziomie takim podświadomym nie blokowali tych rozwiązań, które są wdrażane, więc nie samo wymyślenie najlepszej aplikacji i powiedzenie, że w tej chwili będziemy pracowali nowocześnie, lepiej i wydajniej, daje efekt, tylko przekonanie ludzi, że faktycznie oni będą mogli z tego korzystać, co w tej chwili jest wdrażane jako zmiana. No i jak już jesteście po rozmowie z klientem, to następnie zaczyna się wdrażanie, jeśli dogadacie się i podpiszecie umowę. Długi to jest proces? Przygotowanie takiej rozbudowanej strony internetowej?
Wiesz co, to strona internetowa to trochę uprościłeś. Prościłem, no. Zdecydowanie No właśnie. uprościłeś, bo strony internetowe, też szczerze powiedziawszy, takimi projektami raczej się nie zajmujemy. A to tak naprawdę jest aplikacja, która owszem ma swoją reprezentację w postaci jakiejś tam strony internetowej, ale to są ukryte procesy biznesowe, które są często bardzo złożone. Czyli mówimy o takich CRM-ach do zarządzania naszą firmą, ukrytych w stronie internetowej i Można tak powodując powiedzieć. relacje z klientami też jakieś, Znaczy, wiesz, tak? podając konkrety, nie? Przykład aplikacja dla Uniwersytetu Medycznego, która ostatnio powstała, to jest aplikacja, która nie służy do obsługi klientów, tylko służy do analizy danych medycznych, tak? Przykład kolejny, aplikacja dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, to jest aplikacja, która służy za wsparcie całego procesu kontroli materiałów budowlanych. Więc to są jakieś bardziej złożone procesy, gdzie są wydawane dokumenty, gdzie jest cały proces związany z analizą tych dokumentów, poświadczaniem dokumentów i tak dalej. Więc to są różnego rodzaju aplikacje i to też jest tak, że przeciętnie taki projekt, to myślę, że to jest minimum 3 miesiące, a czasami się zdarzają takie projekty, które trwają lata. No dobrze, to w takim razie gdzie was znajdziemy? Znajdziecie nas, w szczególności można wejść na stronę codify.pl, polecam, można się dowiedzieć co robimy. Także jesteśmy dosyć aktywni na LinkedInie, więc śledząc profil Codify na LinkedInie albo śledząc na przykład mój profil Michał Żmijewski na LinkedInie, można dowiedzieć się i obserwować to, co robimy. No to zapraszamy i odsyłamy. Michał Wiktor Żmijewski był moim gościem, członek zarządu Codify. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.